dostaliśmy mandat 200 euro. Czas na krótkie podsumowanie wczorajszego dnia. Byłem na skateparku z Wiolą. Skręciłem kostkę po jakichś 15 minutach jazdy, bo poniosła mnie trochę fantazja i próbowałem zrobić coś z metrowego murka, przez co po prostu w powietrzu wystraszyłem się i krzywo spadłem, no nieważne. W każdym razie później jeszcze sobie śmigałem bez problemu, znaczy no trochę mnie bolało, wiadomo, ale dałem radę. Wróciliśmy do domu, zdjąłem buta, zauważyłem, dobra, trochę spuchło, więc zabandażowałem to sobie, posmarowałem kremikiem. Swoją drogą, dzisiaj mijają równo 2 tygodnie, odkąd opuściłem Kraków. Początkowo zakładałem, że po 2 tygodniach po prostu moja przygoda się skończy, że już wrócę do domu, ale jak widać jeszcze mi troszkę zostało, więc myślę, że pewnie koło tygodnia zajmie mi powrót stąd. Przede wszystkim muszę się dostać do Wiednia, a z Wiednia albo złapię stopa już do Krakowa, jak się uda, albo może pokuszę się o jakiś pociąg, albo autobus, no nie wiem, zobaczę. Też dużo zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja z moją kostką. Mogę wam pokazać, jak to wygląda w tej chwili. W tej chwili moja kostka wygląda tak, no nie za ciekawie. Zabandażowałem ją sobie, jest trochę opuchnięta. Mam problem z chodzeniem, ale mam nadzieję, że w ciągu dnia jakoś się to unormuje i dam radę po południu pojechać z Wiolą na to muni, czyli jeżdżenie monocyklem po górach. Plan jest taki, że na górę wyjeżdżamy kolejką, no i stamtąd będziemy zjeżdżać. Cała trasa podobno ma 11 km, więc no jest to kawałek. I nie wiem właśnie, czy podołam po prostu kondycyjnie i jeśli chodzi o zdrowie mojej kostki. A póki Wiola jest w pracy, po prostu odpocznę i zobaczę jak to będzie. Miałem leżeć i odpoczywać, ale w sumie odpoczynek jest dla słabych i zobaczcie, jakie cudeńko mam ze sobą. Jako że Wiola jest w pracy, pozwoliła mi po prostu zabrać swojego Hunirexa na spacer. Więc zobaczymy, jak się na tym jeździ. Nie mam pojęcia. Widzę już, że będzie ciężko, bo tutaj nie ma przełożenia 1:1. Jeden obrót pedałów to prawdopodobnie 1,5 obrotu koła, więc może być ciekawie. Jazda na Hunirexie, podejście pierwsze. Nie wiem, o co chodzi, ale nie potrafię w ogóle na to wsiąść i ruszyć. To jest jakiś totalna abstrakcja. Nie, dobra, podejście drugie. Jedziemy. Wsiąść i pedałować. Wsiąść i pedałować. Dobra, dobra. Co to jest? Jazda na Hunirexie, podejście trzecie. Masakra, ja nie wiedziałem, że to jest w ogóle tak trudne. Nie mam pojęcia, jak się na tym jeździ, nie umiem w ogóle ruszyć. Dobra, próbujemy. Nie ma co, na monocyklu też kiedyś nie umiałem. Znaczy to w sumie jest monocykl. O fuck, siodełko mi się skrzywiło. Dobra, spróbuję w drugą stronę, bo tutaj było troszkę pod górkę, teraz spróbuję z górki, może będzie łatwiej, nie mam pojęcia. Chciałbym przejechać chociaż tak z 10 metrów. No z górki się jedź, o fuck. Yeah. Nie no, jak już się ruszy, to już jest git. Okej, już wszystko wiem. Najciężej jest ruszyć. Jak już się ruszy, już się wystartuje, jak już się jedzie, to już jest git. Mój mózg jest nieprzyzwyczajony do tego rodzaju wsiadania, do tego rodzaju przekładni, ale jak już się ruszy, to jakoś się da załapać. Dobra, próbuję tutaj sobie w kółko pojeździć. Może się uda w kółko pojeździć.
Ajajajajaj, ale było lepiej. Okej, jeśli chodzi o moje spostrzeżenia, to myślę, że potrzeba mniej więcej 15 minut, coś takiego, żeby przestawić się na jazdę na po prostu innej przekładni, na innej tak jakby przerzutce. 5-10 prób i już wsiadam za każdym razem, praktycznie jestem w stanie jeździć. Wprawdzie kontrola jest bardzo ciężka nad tym, no ale to jest kwestia przyzwyczajenia się. Myślę, że jakbym sobie tak z godzinę pojeździł, to już bym po prostu śmigał elegancko, a tak to jeżdżę po prostu jakbym, nie wiem, jakbym miał spaść w każdym momencie, tak to wygląda. Mam troszkę za nisko siodełko, ale niestety nie da się go podnieść, bo sztyca jest bardzo, bardzo króciutka. Okej, bo zgrzałem się, po prostu byłem 10 minut, 15 minut, pojeździłem, jestem tak zgrzany, że masakra, więc wracam do mieszkania, wziąć prysznic i odpocząć trochę przed tym, co mnie czeka później, bo później mnie czeka naprawdę ciężka przeprawa przez góry, pora, lasy, łąki i tak dalej, i tak dalej. Ale kimonko sobie zrobiłem. Nawet nie wiem, kiedy zasnąłem, jak się położyłem. Okej, ale już czas wstawać, bo Wiola za chwilę wróci z pracy i ruszamy w góry. Widzimy się na trasie. Okej, jesteśmy teraz w kolejce, którą udajemy się na górę. Góra ma 1300 metrów wysokości i stamtąd będziemy zjeżdżać na tych oto monocyklach. Mam nadzieję, że moja kostka da radę i zjedziemy. Let's start. Jest to moja pierwsza jazda na monocyklu z wykorzystaniem hamulca i muszę się trochę przyzwyczaić do tego, bo zapominam go używać, a to jest bardzo ważne. Zjeżdżając z góry, po prostu oszczędzamy w ten sposób nogi, no bo inaczej musimy hamować mięśniami naszych nóg, co jest bardzo męczące, więc praktycznie cały czas mam rękę zaciśniętą na hamulcu i zjeżdżam z zaciśniętym hamulcem. Masakra, cały czas spadam z monocykla, po prostu jestem pod wrażeniem, że Viola po prostu jedzie, ani razu nie spadła. I'm so impressed that you never fall down from your unicycle. I mean, I ride this like twice a week, this tour, so it's basically a home trail. Tu jest właśnie hamulec, który znajduje się pod siodełkiem i trzymając za uchwyt hamujemy przy pomocy zazwyczaj jednego lub dwóch palców. I to jest trudne, bo czasami jak się za mocno naciśnie ten hamulec, to po prostu monocykl staje w miejscu, a my lecimy do przodu, na dół. Ja pierdzielę. Dobra, bez pośpiechu, na spokojnie. O fuck. Kurde, Viola już prawie na dole, a ja tutaj... Dobra, trzeba trochę przyspieszyć. Easy to było. Kurde, myślałem, że będzie gorzej. Bardzo malownicza trasa. Idealna właśnie, żeby sobie tak zjechać na spokojnie, podziwiać okoliczną naturę. O fuck, no i super, no i spadłem. Wróciliśmy właśnie z 20-kilometrowej przejażdżki po górach. Jestem wykończony. Marzę tylko o tym, żeby wziąć zimny prysznic i paść na ziemię po prostu i spać. Tak mnie bolą nogi i tyłek od siedzenia na siodle, że masakra. Nigdy wcześniej nie zrobiłem tak dużego dystansu na monocyklu, więc myślę, że jutro będę umierał równie bardzo jak dzisiaj. Dzień 16, kierunek Liechtenstein. Mam nadzieję, że ktoś mnie tam weźmie, bo jest to bardzo, bardzo malutkie państwo, które liczy niecałe 40 000 mieszkańców, więc szansa, że ktoś tam akurat jedzie, jest nikła po prostu. Dlatego najpierw będę kierował się do Konstancji, a z Konstancji już do samej stolicy Liechtensteinu, czyli do Vaduz, gdzie mam kolejny nocleg
i spotkanie z Markusem, czyli monocyklistą, właśnie mieszkającym w Liechtensteinie. No i tyle, no życzcie mi powodzenia, bo nie wiem jak to będzie, nie wiem. Znajdujemy się właśnie na największym skateparku w Niemczech, spójrzcie sami. Tyle możliwości. I szczęście znowu mnie nie opuszcza, po prostu cały czas mam takiego farta, że masakra. W 20 minut złapałem auto, które jedzie w kierunku, w którym ja chciałem jechać, czyli w stronę po prostu na wschód. I kierowca stwierdził, a mam wakacje, zabiorę cię do Liechtensteinu, tam gdzie chcesz, mimo że jadę gdzie indziej, co nie? Więc no to jest niesamowite po prostu. Ci ludzie są mili. Jest to gość z Holandii, który ma teraz wakacje, jedzie na takie jezioro, które jest powyżej Liechtensteinu, nie wiem jak daleko od niego, ale powiedział, dobra, zabiorę cię tam, gdzie ty chcesz jechać. Coś niesamowitego i nie muszę w ogóle robić żadnego przystanku po drodze, tylko jadę prosto tam, gdzie chcę. Cudownie jest. Okej, dotarłem do Liechtensteinu, ale niestety nie obyło się bez problemów po drodze, bo mimo, że nie chcieliśmy jechać przez Szwajcarię, GPS poprowadził nas przez nią i mimo, że zaznaczyliśmy, żeby unikał autostrad i dróg płatnych, wjechaliśmy na autostradę, nawet o tym nie wiedząc, bo te autostrady w Szwajcarii wyglądają jak zwykłe drogi. Tam jest ograniczenia do 80 km, do 60, do 100, po prostu no, nie wyglądają jak autostrady w Polsce. Więc jechaliśmy autostradą, zatrzymała nas policja, i niestety dostaliśmy mandat 200 euro. Jest mi bardzo przykro i bardzo głupio, że tak w ogóle wyszło. Gdyby nie ja, to kierowca nie jechałby w ogóle przez Szwajcarię. Kierowca nie chciał ode mnie żadnych pieniędzy, powiedział, że to nie jest moja wina, że GPS nas tak poprowadził i tak dalej, i tak dalej. No, chciałem zapłacić chociaż połowę tego, nie? Żeby nie obciążać go tym mandatem, tak wysokim mandatem. Po prostu jest mi głupio z tym wszystkim. Spójrzcie, ile tutaj jest monocykli. Masakra. What are you doing in your work? I'm a social worker. Social worker. Yes. But you do a lot of things with unicycle too. Yes. It's my big hobby. With the club and with doing like stuff like this and also convention like Elspeth and Skrijamuni Challenge. Yes. And you invited this handlebar, yeah? It's actually it's not me. It is the father of a club member, or he is also a club member, Christian. And we did it together. He made it, and I tested it and said like this, or the angle, like this one. Okay. The long one has a little bit of an angle. And the short one, this one, is straight. And if you have a curved saddle, it works with no angle. But if you have a saddle like this one, the zero, I prefer the angle a little bit. It's bell? Yes, but you can turn it off by a magnet. So you have a lot of hikers sometimes. Yeah, Oh, so small unicycle. For kids? Yes, those are from the club. This one, this. Yeah, also those two. How old is the youngest unicyclist in youngest? Liechtenstein? Yeah, she's from Switzerland, but Switzerland is like the So close. mountains are Switzerland here. Yeah, Liechtenstein is a very small yes. country. The smallest in our club, she is 4. 4. And she Okay. started with that one. But you see, when you do turns, you hit really fast the ground, but with the pedals. So we cut the frame of one of those. Now she rides a small 16-inch. You will see her tomorrow, probably. She will be Okay. How old are you? How old are you? What? 12.
12. And you? 13. And you? So show me some street skills right now. Almost. Nice. Can you do uni spin or flip? No. Sometimes it's tough. It's still uni spin. 180 uni spin. Nice. Tutaj sobie wesoło jeździmy na monocyklach, a w tamtym zamku mieszka książę Liechtensteinu.